Kolejny odcinek relacji z budowy modelu Yamato. Dzisiaj zajmę się rufową częścią pokładu. Fragment, który mnie trochę przerażał, a to ze względu na te wyglądające na skomplikowane fototrawione katapulty i dźwig. Pomaluję też fragment pokładu i położę pierwsze kalkomanie. Z tej strony Tomek ze sklepu Acton. Zapraszam do oglądania. Na rufie został jeszcze do wklejenia kawałek pokładu nad hangarem dla samolotów pokładowych. Jak widzicie, są na nim oznaczone szyny, które służyły do transportowania samolotów i ustawiania ich na katapultach. Samoloty przemieszczane były na specjalnych wózkach, które to musiały sprawnie manewrować pomiędzy hangarem, katapultami, a także dźwigiem, który wyciągał z wody samoloty powracające. Oczywiście w przypadku pancerników samoloty nie lądowały na pokładzie, a na wodzie, stąd ten dźwig. Na skrzyżowaniach szyn mamy właśnie obrotnice, które umożliwiały wózkom transport samolotów. Mamy je w postaci elementów fototrawionych. Używam tutaj akurat gęstego kleju cyjanoakrylowego, aby mieć możliwość ewentualnej korekty w ustawieniu elementu, tak żeby szyny mniej więcej były ułożone równo. Gęsty klej schnie nieco wolniej, dlatego mamy tą możliwość manewrowania. Wklejam także fototrawione płyty ryflowanej blachy, które sąsiadują z asfaltowym pokładem. Zamaskuję teraz fragment pomalowanego poprzednio pokładu drewnianego. Nie będę jeszcze nakładał głównego koloru. Ten fragment pokładu oznaczony jest jaśniejszym kolorem, pokryty on był właśnie asfaltem. Dlatego pomaluję go zgodnie z tym, co sugeruje instrukcja, kolorem Tamiya XF53. W międzyczasie zorientowałem się, że pominąłem jeszcze jeden szczegół. We wklejonej już części powinienem był nawiercić otwory od spodu, a więc szybko to nadrabiam i wiercę otwory od góry. Zaczynamy malowanie. Najpierw podkład, ten sam co wcześniej, czyli Mr. Finishing Surfacer 1500. Po wyschnięciu podkładu nakładam kolor XF53 rozcieńczony Mr. Leveling Thinnerem w proporcji 2:1, czyli 2 ml rozcieńczalnika na 1 ml farby. W trakcie malowania stwierdziłem, że kolor ten praktycznie nie różni się od koloru głównego, którym pomalowałem wcześniej na przykład działa. Dlatego dodałem do farby odrobinę białego koloru XF2, po prostu żeby nieco odróżnić ten fragment pokładu od reszty. Postaram się potem jeszcze ten obszar odpowiednio przybrudzić, aby bardziej przypominał zużyty asfalt. Kiedy farba będzie sobie schła, zajmę się montażem dźwigu do podnoszenia samolotów z wody. Dźwig z zestawu wygląda niezbyt ciekawie i to przy takich właśnie elementach przewaga elementów fototrawionych robi największą różnicę. Maszt dźwigu umieszczony będzie na kawałku plastiku, który odciąłem z części fabrycznej. Fototrawiony dźwig formuję i sklejam ostrożnie klejem cyjanoakrylowym.
Trochę trudniejszym elementem jest ramię dźwigu, które trzeba równo zagiąć na całej długości. Tutaj bez zaginarki już trudno byłoby się obejść. Tak się prezentuje zmontowany dźwig. Brakuje mi trochę tutaj tej przeciwległej do ramienia części. Trudno im powiedzieć, czemu Edward nie przewidział tego elementu. Postanowiłem dorobić to z kawałka siatki, której używałem wcześniej do zrobienia osłon komina. Zaginam siatkę mniej więcej tak, żeby stworzyć coś na kształt ramienia i przyklejam do podstawy. Taki prosty dodatek, a być może też potem jeszcze po malowaniu dołożymy tutaj liny, więc będzie to na pewno fajniej wyglądało. Jak widzicie, używam Patafixu do podpierania elementów na czas schnięcia kleju. Bardzo to pomaga w ustaleniu odpowiedniej pozycji przy takich dłuższych elementach. Nakładam teraz lakier bezbarwny GX100 w miejscach, w których znajdują się kalkomanie. Kolejnym krokiem będzie właśnie nakładanie kalek, a więc póki lakier nie wyschnie, znowu mamy trochę czasu, wykorzystam go do zrobienia katapult. Podobnie jak ramię masztu, katapulty trzeba pozaginać wzdłuż na całej długości elementów. Zaginarka ponownie wiele ułatwia. Przyklejam wierzchnią platformę katapulty, a po bokach wcześniej uformowane stopnie. Całość przyklejam do podstawy i sprawdzam, jak katapulty z dźwigiem będą prezentować się na pokładzie. Kiedy lakier bezbarwny już wyschnie, nakładam kalkomanię z użyciem płynu Microset oraz Microsol. Tak, dla przypomnienia Microset, czyli ten niebieski, kładziemy pod kalkomanię i po położeniu kalki odsączamy jego nadmiar. Kiedy wszystkie kalkomanie są już na miejscu, całość traktuję płynem Microsol, który z czasem idealnie dopasuje kalki do powierzchni. Na tym etapie trzeba zostawić już model w spokoju, najlepiej na noc, żeby kalkomanie się dopasowały. Plan na dzisiaj wykonany. W kolejnym odcinku mam zamiar przejść do malowania kadłuba i nadbudówek kolorem głównym. To następnym razem. Wcześniej jednak będzie jeszcze filmik, w którym wrócę do tematu warsztatów, do naszej modelarni, którą setki z Was, mogę śmiało powiedzieć, że współtworzy, a to za sprawą wypełnionej jakiś czas temu ankiety. Można powiedzieć, że maszyna ruszyła i projekt całkiem niemałej modelarni w sąsiedztwie naszego sklepu w Krakowie jest już na etapie dogrywania szczegółów. Modelarnia powstanie na 100%.
Tyle na razie mogę powiedzieć, a więcej szczegółów zdradzę już za kilka dni w specjalnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć.